Już dojechaliśmy do naszego pokoju, słuchajcie. Taki mamy pokój. To jest wyjście do naszej łazienki. O, i tak to wygląda i mamy nawet wannę. To jest gorąco, bo jest dach, ale nie jest to zasłonięte. I zobaczcie, tutaj pan właśnie sprząta. Tak wygląda tutaj basen. Będziemy szli nad morze. Nie wiem, czy właśnie ten. Tu są jeszcze kilka pokoi. A oprócz tego tutaj mamy do dyspozycji salon, deskę do prasowania i tam jest kuchnia. O. Patrzcie, jakie ogromne. No ładna, bardzo kuchnia z kamiennym blatem. No, więc tak to wygląda. Już wyszliśmy z naszego pokoju, z naszej takiej willi. Jejku, jakie ładne słońce. Mam nadzieję, że tutaj nie oślepia za bardzo. Właśnie idziemy sobie na Bali Safari. O, tu też są śniadania. Dziewczynka jechała taka mała na motor. No, a też są śniadania i też jest bardzo ładnie. No może zobaczymy, może tu zjemy, ale będziemy chcieli rano iść na plażę. Na 9, trzymajcie kciuki. No i co? 2 kilometry mamy. Idziemy sobie spacerkiem. W ogóle, co ciekawe, tutaj jest zakaz używania Graba, Ubera, Gojeka. No nie ma tutaj tych rachunek. Nie ma tutaj. Znaczy w ogóle jest kartka, że jest przekreślone i że mogą tylko wysadzać, ale jakby nie mogą stąd odbierać. A czemu tak jest? Czemu tak jest? Coś tam związki taksówkarskie tutaj Lokalnie. lokalni też powiedzieli i niszczyli, słuchajcie, w ogóle te taksówki tych firm Uberowych. I podobno jest 2 razy taniej. 2 razy tańsze są graby od lokalnych. Tak. No i jeszcze kwestia tego, że właśnie widzicie, idziemy sobie z kamerą. Pani już do nas, dzień dobry. Bardzo mili ludzie tutaj są. Tutaj fajnie jest tak dziko. Teraz dochodzimy w ogóle do takiej dwupasmówki. Można powiedzieć, że idziemy autostradą. Tam jest dalej, wiesz, tam gdzie on zawracał, a to akurat jest tam przy zawrotce. Więc spoko, nie musimy nadrabiać drogi. No, meble tu popatrzymy, tu będą tańsze. No, ale no to nie wiem, czy po tej stronie, bo po tej stronie będziemy iść. Może gdzieś tutaj będą. Tutaj mamy taki mały, lokalny market. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle nie nagrałam tego, ale nasz kierowca jechał tutaj pod prąd kawałek. Jedną alejkę, bo pojechało jedną alejkę za daleko. Więc i mówi, spoko, tutaj nie ma policji. Aha. O, i tutaj już jest następny sklep. Tamten był ładniejszy, klimatyzowany, a to już jest taki bardziej ich. Nie wiem, czy będzie coś słychać na tym filmie, bo jazda skuterów pewnie mnie trochę tutaj zagłusza. No dobra. Słuchajcie, i tutaj jest taka restauracja w samolocie. I prawie Marcina rozjechali. I później tutaj sobie przyjdziemy na piwo, jak będziemy wracać. Słuchajcie, ja muszę zejść im z drogi. Słuchajcie, tak wygląda wejście do Bali Safari. My w ogóle szliśmy sobie ulicą, jak wam pokazywałam, i nagle jakiś pan się zatrzymał i tak, że nie chcemy. A on pokazuje nam, że koszulkę, że on jest z tego Bali Safari, że on nas podwozi. Więc spoko. Tam wypełnialiśmy deklarację na wypadek jakieś ubezpieczenie. Tutaj Marcin stoi w kolejce po odbiór biletów. No i zaraz będziemy wchodzić.
Tam mamy chyba welcome drinki. I tutaj mamy miejsce z żółwiami, ale żółwi nie widzę, widzę ważkę. A, tam jest żółw. O. Tam są 2 żółwie. Tutaj mamy też sklepik z pamiątkami. Również są takie rzeczy małe dla dzieci, czyli jakieś maskotki. Ale przyjemnie przy tym. No dobra. Już wyszliśmy, to jest jeszcze taki większy sklep. I pan powiedział, że tutaj mamy wejście na ten, ale tutaj pan jeszcze robi zdjęcia. No i to wygląda tak, że jedziecie tutaj busem, tutaj macie, no naprawdę wydaje się dosyć spore to safari, więc najpierw mamy taką wycieczkę busem. Fajnie, bo siedzimy tylko we dwójkę, więc będziemy się przemieszczać po prostu. Z jednej strony będziemy oglądać i z drugiej. Dzisiaj tak ładnie wyglądamy, ale cały czas z mokrą głową. Mam włosy po basenie. Dobra, czyli to jest tak, że oni jakby przewożą was przez to safari tym busem w głąb parku. O, tutaj ty chcesz mieć zdjęcie, ja to wiem. Dobra. Czyli to jest jeden z luwaków, też można tutaj zobaczyć. O. Będziemy takie hodować. O, patrzcie, i on już jest trochę obudzony, bo już jest ciemno, bo tak jak pani nam mówiła przy tej kawie, to nocne życie prowadzi. No więc tak wygląda jak się rusza, a nie tylko jak śpi, bo jak śpi to mamy. Tu jest jakaś kolejka. Rozumiem, że nie wiem, czy my najpierw na kolację idziemy, nie mam pojęcia jak to wygląda. Kierują nas po kolei. Po kolei, tak. To ma jaką opaskę tam. Hello. Dobra, czyli tam po prostu nadawali nam grupę. Jesteśmy w grupie 3. Co ciekawe, nasz pokój w mieszkaniu też jest numer 3. Weź ten się. African Lemon Tea. Ale słodkie, no. Można się, kąpiel słoni jest między 14 a 15. I można też nakarmić słonia za 50 000. Ale to pewnie tylko w tych godzinach, kiedy się kąpią. Więc no niestety. Ja bym chciała bardzo zobaczyć, nakarmić żyrafę. Właśnie też nie patrzyłam, czy to w jakichś jest konkretnych godzinach. No ale chcieliśmy bardzo przyjść na to nocne safari, więc no cóż, najwyżej będzie trzeba pójść gdzieś indziej. Zobaczcie. No jasne, że tak. Niesamowite. W końcu nie weszliśmy do Monkey Forest, bo ja to byłam przerażona po tym, jak mnie ta małpa goniła i naprawdę nie chciałam tam iść, no ale podeszliśmy pod ten tylko. Ale tu znowu są małpy. I naprawdę to... Tak, jak przepłynąć chyba do mnie. Już się boję. Ale co się okazało, nie wiem czy mówiłam, bo już byłam taka zestresowana. My mieliśmy w torbie, co mieliśmy, jak to się nazywa? Langusty. Mangusty. I małpy wyczuwają jedzenie w torbach. Ona chce ją pochlapać wodą. Śmieszne. I one wyczuwają jedzenie w torbach. I one po prostu dlatego Marcinowi wyrwały torbę, bo... Marta z nami nie przyjechała. Marcinowi wyrwały torbę, bo on miał to w tej czerwonej torbie z butami. I on mi podał to, bo myślał, że im chodzi o kolor. I ona mnie zaczęła gonić, więc ja im dorzuciłam po prostu. A to makaki są. Makaki. No i fajnie. Safari Journey. No i zaczynamy. Yes, this is called proboscis monkey.
This is the largest monkey in Asia. They can be found in the Borneo island of Indonesia. They also live and the male also have very large nose. The large nose will help them to attract females because the female love big noses. Yes, the bigger their nose, the more handsome. Yeah. Kobiety uwielbiają duże nosy. So in the wild, they live. In the wild, they mainly eat leaves, but when they turn into a ball, the hard scales will protect them from their enemies. Even the big cats, like a tiger, cannot open it. Sadly, they are now critically endangered because people hunt them for medicine. Piłka. People believe that the scales can cure illness like asthma. One is the blue tongue skin, it's also hiding. So let's just and they will raise their big quills to protect themselves. And do you think they can shoot their quills? Yeah. Can they shoot it? Yeah. A lot of people think that they can shoot their quills. But actually, unlike in the movie or in the cartoon, they cannot shoot their quills. Yes, that's not true. But actually, Czyli to nie jest tak jak w kreskówkach, że one strzelają, o, się napuszą. let's move on. Świeci mu po oczach, to się napuszą. No idą tutaj sobie. Ale fajne. Widzisz małego? Aha. No ja nie widzę, czy ja na tej kamerce nagrywam. We're moving on to the next. Chodzi sobie mały. Zobaczcie. Waran. Tutaj. Jak on się nazywa? Waran? Waran z Komodo. Ale to jest wielkie. Ale pysk ma dosyć mały, jak na w ogóle swoją wielkość, no nie? Zobacz, dziwnie wygląda. Tam jak byliśmy z tamtej strony, to tam były takie małe, ale ten jest ogromny. No ciekawe. Mamy warana z Komodo. Zwany też smokiem z Komodo. Największa jaszczurka żyjąca na świecie to jest. Ogromny. O, tutaj też jest. Wystaje mu łepek. Ale śmieszne. Zamarł. Tutaj zobacz. To jest gatunek zagrożony wyginięciem, słuchajcie, więc oni tutaj go hodują, żeby się odrodził też. Więc spróbujemy podejść gdzieś bliżej, żeby zrobić lepsze ujęcie. Ale jest ciężko, bo jest dużo ludzi. Jego w parku, co? No nie. Ciekawe jak to się Albo na zachowuje. ulicy. Właśnie dużo ich tu jest. Są malutkie, to są te, co widzieliśmy wcześniej, więc jak zaczęłam tamtego, one potrafią ważyć do ponad chyba 100 kg, 130 kg, on coś mówił. Ale szybkie są. Bardzo szybkie, nie? Bardzo szybkie. We successfully hatched around 30 eggs. And that was the first ever natural breeding program of Komodo dragon in the world. Słuchajcie, to jest w ogóle pierwszy na świecie program właśnie wspierający rozmnażanie tej rasy tutaj, który powstał. No zobaczcie, ile ich tam jest. No jak widać, udaje się, tak? Bo są tutaj też naprawdę małe warany. Super, ale tym językiem. Tep, 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 tep. They are the largest event in the world. Actually, Binturong is part of Luwak family. Schował się. Do you know about Luwak? Ale fajnie się schował. O, Heard about Luwak before? to jest... Luwak is an animal that can make a very expensive coffee. Yes. to jest Actually, Binturong don't eat coffee beans. They're just part of Luwak family. Duży tam. Teraz idziemy do indyjskiej świątyni, w której znajduje się największy kot na świecie. So, Ranthambore Temple was used for military fortification until the independence of India. Czyli, This temple was słuchajcie, a famous hunting ground of Maharaj of Jaipur. myślałam, że ona została zbudowana tutaj na te potrzeby i to jest taki bajer, ale ona rzeczywiście stanowiła tutaj taki obronny, obronę, tak? W momencie, gdy
gdy były tutaj walki, gdy walczyli o niepodległość. Jejku, jaki on jest piękny. Zobacz. Piękny, no nie? Doskonały. Piękny, ale w ogóle taki... On ma łapki jak Aker, no nie? Też takie jest postury. Ciekawe, czy się dogadały. Pewnie by go zjadł. Do pierwszego wieczoru. W sensie serwal Akera. Głodnego wieczoru. No tak, nie można byłoby go zostawiać nienakarmionego. Tutaj jest wąż. O Jezus Maria, jaki ogromny. Nie widzę, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna. Zaczyna, gdzie się zaczyna jest. Pyton. Pyton. Can you say it? Her name is Evie. She is 32 years old. O, she's in my age. Ona ma 32 lata. Jesteśmy w tym samym wieku. Hej Kitty. Nie wiem, czy słyszycie? Ja pierdykam. Żółty to jest tak spierniczał, że masakra. Jaki ryk, co? Aha, To nie z głośnika jest? nie, To chyba z głośnika. nie wiem, zaraz się zaczę. Ja nie wierzę, że on tak ryczał, nie? Idziemy do klatki teraz. Wierzysz, że to na żywo było? Nie, to głośnik jest. Ale już jestem Podkręcili atmosferę, poddenerwowana. nie? No może tak. Now, Ciągle ryczy, no. because we will see the No ale walił w klatkę przed chwilą, Aha. więc to chyba nie jest z głośnika. This is just the beginning of your journey. It was just a warm-up. Jak oni jego tydzień głodzili, to one się tak na nas rzucą, że... A tydzień, wczoraj była ta sama grupa. Nie, to by był on nie może tak często jeść. There will be another cage. Nie no, codziennie, przecież... Nie różne karmy może. So remember that you will be inside the cage. And you will know No dobra, to teraz my poczujemy się jak w klatce. Odwrócimy trochę rolę niż to, co zazwyczaj my widzimy w zoo i co przed chwilą widzieliśmy. To my będziemy w klatce. Ekscytujące i trochę straszne. Czyli najpierw idziemy na kolację. Tam chyba jest ta VIP-owska, która jest dużo droższa. Ale znaczy dużo. 300 tysięcy była droższa. Bo tam są te tygrysy i po prostu jesz przy tygrysach kolację. I najpierw mamy kolację, potem mamy... O, i tutaj mamy bufet. To są desery, zacz. Okej, czyli to mamy tutaj desery, ale z tym owocem. Zaraz pokażemy wam, co wybraliśmy. A później mamy jeszcze... jak to się nazywa? Pokaz tańca ognia. Słuchajcie, no to tak. Jeżeli chodzi o to, co tu mamy, to mamy różnego rodzaju desery. I tu naprawdę są dwa stoliki deserów, owoce. Tutaj mamy kuchnię właśnie taką tradycyjną, na przykład kurczaka teriyaki, mamy też frytki, mamy tutaj warzywa, zobaczcie, jak dobrze wyglądają, i mamy też tradycyjny makaron, ryż. To, co tu jest i do czego ja się kieruję, to jest woda ogólnie, bo już zjedliśmy. No fajnie też chodzi, jakby ktoś chciał drinka, to można sobie zamówić, ale piwo było dosyć drogie, bo za małe piwo wcześniej tam zapłaciliśmy, kupiliśmy napójek, czekaliśmy 55 tysięcy. Jest tutaj też zupa, jest bar sałatkowy, ale to, czego moim zdaniem musicie spróbować tutaj, to są te krewetki. One są przepyszne. Tam z drugiej strony są żeberka, ale one są takie sobie.
Jest tutaj też sekcja kuchni indyjskiej. Tam też była ta świątynia, którą Wam pokazywałam, z której oglądaliśmy tygrysa. Więc tutaj są potrawy indyjskie, a tutaj już takie zwykłe makaron bolognese i penne. No dobra.
Dobra. To co? Wchodzimy do klatki. Okej, czyli nie jesteśmy tak blisko, jak się mogło wydawać. Tak. Zawsze mogę tutaj nie będę tak blisko kamery wkładała, zobaczcie, jak to wygląda. Ciekawa jestem, ile osób nas tu upchną. Good. Very good. This is Good. not that hungry. Hey. Good. Good. O, Sadie, stay back. Good. Very good. 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 Yeah, so here we also have restaurant. Have you had dinner here? Yeah. Oh, the other one. Yeah. Sadie, keep your feet back. Maybe after this, if you want to see the lion again, you can visit the restaurant. So the male lion is in the toilet of the restaurant. Yeah, you can just go straight to the toilet. But that's their sleeping place only, yeah, not their actual enclosure. Oh, he's looking at you, Sadie, going, yum, yum. There is one lion over there. You can see the lion? Yeah, over there. Yeah, that one is interested with what we have here. I think that one is Etna. And your finger could look like carrot sometimes. Yeah, there is finally one over here. So these are Chapman zebra, the smallest species of zebra in Africa. And unlike the zebra you see on National Geographic, they have three colors: black, white, and brown. So the brown is not there. Jeżeli pani chce teraz dać. Yeah, take some time to chew their food. Yeah. It's a slow eater. No. On this side, they are African white rhino and a couple. Co tam jest? The one on the front, that one is the male, the distinguished gentleman. It's Mr. Nelson. Mrs. Hima and Mr. Nelson. Unfortunately, we cannot fit the rhino, yeah. They have natural poor eyesight, so they cannot come closer. So let's say goodbye to them. Bye, Hima. Bye, Nelson. Yeah, so we can swap places. If you have finished feeding them, please move back. Let's swap with the people behind you. Oh, those other herds, yeah, they are so far there. Yeah, as you can see, they have very large and long horn. And if their horn fall off, they will die. Once, yeah. Model. Yeah, we can. Oh, that's good. You're a pig. Oh, you're a pig. Yeah, so these are the double hump camel or the Bactrian camel. Their name are Ochi. I cannot tell them apart. Sorry about that. But they said the Ochi is the one. Be careful with Ochi. As long as you don't play with the carrot, it's going to be okay. They have short temper sometimes. This one live in Gobi Desert, but they were born in Australia, by the way. Oh. Yeah, they are. Shout out to the OC. Hi, Zikan. A big boy. Zikan, hello Zikan. Look over here, please, Zikan. I think he just want to show off his ass. I know you have nice ass, Zikan. Yeah. Nice pattern too. Our cage. Thank you, Zikan. Oh my god. Maybe we'll... Yeah, definitely want to jump also. And now we have two big sexy cat on top of us.
And so you can take selfie with the tiger by placing your phone below your face. So you can have your face and the tiger in one frame. By using your selfie camera. Hey. So unlike your house cat, the tiger love water. They are even excellent swimmer. I think it's Zikan. He just have skinny dipping earlier. That's why he's a bit wet. Yeah, Roughly has had enough. Thank you, Roughly. He's gonna lie down again in a minute. Yeah, because the tiger have finished their treat, let's say goodbye to them. Bye, Zikan. Bye, dude. Sophie is about 13 years old. The one on the front, this is the daughter. Her name is Corona. Coronavirus. She was born in the middle of COVID-19 pandemic 2020. That's where she get her name from. So it's not named after the beer. If you know, you know, right? Let's say goodbye to them. Bye, Corona. Bye, Sophie. Bye-bye. Oh no. We're doing that Yeah, so if you touch the trunk like this, it feels a bit rough and wet. Yeah, not only to pick food, And the toes very yeah, they also use it to suck water for drinking and showering. It's like an extended arms. Yesterday we did the elephant mud bath. In Bali Zoo? Yeah, it was awesome. chocolate their food and all. Yeah. Showered with. Yeah, so their name are Angel, Rachel, and Erica. They are all pretty. Girl squad over here. So without the long tusks, for Asian, especially the Sumatran elephant, only the male have the long tusks. Yeah, they're all alike. Maybe up a little bit. Już nie mamy nic. So you get the carrot one? Yeah, I got more carrot. You have more carrot? Yeah, I do. He wants it. He's like, oh, I want a carrot. Tego to kończy się już nasza przygoda z nocnym safari. Thank you. I teraz tylko musimy się dowiedzieć, jak stąd wyjść. Bo my tutaj przyszliśmy, czy przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy. No to trzeba się dowiedzieć, bo tak, już zjedliśmy, pokaz już raz oglądaliśmy połowę, no. Ale wiesz co, ja bym poszła właśnie do toalety. A propos tego, że można wejść do restauracji, żeby pójść do toalety, ha ha ha. Yeah? We would like to go to the toilet. How do you get out? O. Tutaj można sobie zrobić zdjęcie z iguaną i z papugami. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ta restauracja. Słuchajcie, wyszłam do toalety i zobaczcie, jak jeden śpi się sobie tutaj, wyleguje się, a drugi obserwuje wszystko. Wow! To się nazywa toaleta z widokiem. Przed chwilą my byliśmy w klatce, a teraz jesteśmy w restauracji. Widzisz, jak ona się na mnie patrzy, ty widzisz to? Ty, ona się normalnie na mnie gapi. Na ciebie, na mnie, na ciebie, na mnie. Cześć! Siema. Wow.
Jak myślisz, jakbym zaczęła uciekać tutaj, tak robić ruchy jakieś? Za. Dzieci są bardzo delikatne. Słuchajcie, zmiana planów. Wchodzimy do samolotu. Spadamy stąd. Ja tak Tym razem prywatnym odrzutowcem. z prywatnym odrzutowcem. Na bogato. A co? Kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni znać bogatych kolegów z Rosji? Nie, no nie. Bądźmy polityczni. Aż tak dobrze nie. Czekaj. Zobaczcie. Patrzcie, jaką mam przystojną stewardessę. Ja akurat jestem pilotem. Na tym dancingu. Nie było jeszcze stringu. Okej. No, ja wyjść na skrzydło nie wyjdę. Nie ma szans. Ale na pewno był taki śmiech. Ała, ale się walnęłam w głowę. Masz, to ja na skrzydle. O ja pierdyka, Marcin. A kuku. Panie, gdzie jesteś? Sprawdzam skrzydła. Nie dość, że pijany pilot, to jeszcze ten. Pokażę ci teraz zaplecze. No, tu jest klimatyzacja. Ale wybałuszone wszystko. A, tu jest drugie zejście. Tak? Nie, tu jest jakaś winda. Winda do ładowania. Jedne z dwóch atrakcji w Kerastan. Safari i samolot. A, przepraszam, 3. I czarna plaża, na którą pójdziemy jutro. No, możesz wychodzić. O, Marcin stwierdził, że chce mieć sesję zdjęciową na skrzydle. Chodzimy sobie po wsi i tutaj proszę, BMW, nie ma to tamto. Tam jakiś też hotel, bardzo dużo skuterów w ogóle. Ale nie widzieliśmy w ogóle innych. Nie widzieliśmy w ogóle innych białych. Nie? To tam są siedzą przy stoliku, tam gdzie BMW. Tak? A. No to widzisz, czyli są jeszcze inni turyści tutaj. Ogólnie niby tutaj jest nie Grab, nie coś tam, tylko te lokalne taksówki, a oni zdzierają strasznie. Więc zobaczymy. Najtaniej, co nam się udało znaleźć taryfę. Rozmawialiśmy to za 200 000. Jezu, wypalają trawę. A śmierdzi. O jest. Ta plaża jest czarna, bo jest to plaża z powulkanicznym. Powulkaniczna. I jej pięknie się błyszczy. Nie wiem, czy będziecie to widzieć już tutaj w słońcu. Migocze. Zresztą jak wchodziliśmy na wulkan, to też tam te skały wręcz migotały. Ale pierwszy raz widzę taką czarną plażę, wiesz? I to taki jest dziwnie się idzie. Jakbyś szedł piachem, ale takim pięknym, bo naprawdę błyszczący.
No tak. Tutaj jest jakaś lokalna knajpa, tam jest druga. Pełno ołtarzyków. No jest tutaj też trochę śmieci, ale widać oni trochę je też wyzbierają. No tak, ale tu nie widać żywego człowieka, żeby leżał na plaży, wiecie. Tam jak byliśmy, o tam się kąpią, ale tam fale łapią. No tak, no bo tutaj też jako jedna z surferskich miejscówek.